Dziś opowiem Wam o kobiecie, która chociaż mniej znana miała ogromny wpływ na losy Królestwa Polskiego w XV wieku. Zofia Olszańska, znana także jako Sonka Olszańska, czwarta żona króla Władysława Jagieły. Kim była? Jakie były jej ambicje i w jaki sposób wpłynęła na przyszłość dynastii Jagiellonów? Zapraszam Was na tę podróż przez czas. Zacznijmy od początku. Zofia Olszańska urodziła się około 1405 roku na terenie dzisiejszej Białorusi, w rodzinie litewskich książąt olszańskich. Była przedstawicielką litewskiej szlachty, a to miało ogromne znaczenie polityczne. Dlaczego? Otóż Polska i Litwa była już wtedy połączona unią personalną. Jagiełło, który jako litewski książę stał się królem Polski po chrzcie i ślubie z Jadwigą Andegaweńską, musiał utrzymywać równowagę między polskimi i litewskimi interesami. Małżeństwo z Zofią miało więc strategiczny wymiar, miało na celu umocnienie więzi z Litwą i zapewnienie stabilnej sukcesji. Zofia miała wtedy zaledwie kilkanaście lat, a Jagiełło około 70. To ogromna różnica wieku, ale takie małżeństwa w tamtych czasach były typowe dla dynastii. Chodziło przede wszystkim o politykę, a nie o miłość. Zofię wybrano na żonę, ponieważ Jagiełło potrzebował męskiego dziedzica, a wcześniejsze małżeństwa nie dały mu synów. Zofia poślubiła Władysława Jagiełłę w 1422 roku. Polscy możnowładcy nie patrzyli na Zofię przychylnie, głównie z powodu jej litewskiego pochodzenia. Obawiali się, że jej wpływy na Jagiełłę mogą zagrozić ich własnej pozycji. A to, jak wiemy, było istotnym czynnikiem w polityce średniowiecznej Polski. Król, zwłaszcza w starszym wieku, był narażony na manipulacje, a wielkie rody szlacheckie nie mogły sobie pozwolić na utratę kontroli nad tronem. Zofia szybko udowodniła swoją wartość polityczną. Po jej koronacji w 1424 roku urodziła pierwszego syna Władysława, co zmieniło całkowicie jej sytuację. Urodzenie męskiego dziedzica dało jej pewną ochronę i podniosło jej status w królestwie. Rok później Władysław Jagiełło przy aprobacie Zofii nadaje przywileje szlacheckie w zamian za obietnicę, że jego syn Władysław III zasiądzie na tronie polskim i przedłuży panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce. Potem przyszedł na świat Kazimierz, drugi syn, który w przyszłości odegra jeszcze większą rolę w historii Polski i Litwy. Na scenie politycznej pojawił się znaczący przeciwnik – biskup Zbigniew Oleśnicki. Konflikt między królową Zofią Olszańską a biskupem Zbigniewem Oleśnickim wynikał z jego sprzeciwu wobec jej wpływów na dworze oraz podejrzeń co do legalności narodzin jej synów, przyszłych królów Polski. Wiosną 1427 roku królowa została oskarżona o niewierność małżeńską, ale została oczyszczona z zarzutów. To nie koniec problemów Zofii. Około 1430 roku zachorowała Jadwiga, córka Władysława Jagieły i pasierbica Zofii. Dworzanie z kręgów Oleśnickiego zaczęli rozgłaszać pomówienia. Pojawiły się oskarżenia, że została otruta przez macochę. Oleśnicki jako potężna postać w polityce i kościele próbował ograniczyć rolę Zofii. Konflikt ten miał istotne znaczenie polityczne, gdyż dotyczył sukcesji tronu i wpływów duchowieństwa na władzę królewską. Po śmierci Jagieły w 1434 roku Zofia stała się kluczową postacią na dworze. Dzięki politycznym decyzjom i umiejętnościom dyplomatycznym Polska uniknęła chaosu po śmierci Jagieły. Choć jej starszy syn Władysław III został królem Polski, to był jeszcze młody i potrzebował wsparcia. Oleśnicki chciał przejąć regencję i poszerzyć władzę kościoła w Polsce. Po stronie królowej stanął rycerz Spytko II z Melsztyna. Wybuchł konflikt zbrojny.
Niestety rebelia Spytka skończyła się w bitwie pod Grodnikami w 1439 roku, w której rycerz poniósł śmierć. Oleśnicki triumfował na polu bitwy, dokonując symbolicznego sądu nad ciałem poległego Spytka z Melsztyna. Intrygi biskupa komplikowały regencję. Zofia potrafiła balansować między interesami magnaterii a dążeniami swoich synów, co było niezwykle trudnym zadaniem w tych burzliwych czasach. Władysław III, starszy syn Zofii, objął również tron Węgier i to właśnie tam stoczył swoją największą bitwę, niestety zakończoną klęską. W 1444 roku zginął pod Warną, próbując zatrzymać osmańską ekspansję w Europie. W tym momencie ciężar politycznych nadziei Zofii spoczywał na jej młodszym synu, Kazimierzu IV, który po śmierci brata przyjął koronę Polski. Nie obyło się to bez problemów, ponieważ Kazimierz przebywał na Litwie i nie chciał wrócić do Krakowa. Dzięki staraniom dyplomatycznym Zofii Kazimierz wrócił do Krakowa i w 1447 roku objął tron. Kazimierz IV Jagiellończyk ograniczył rządy biskupa Oleśnickiego i władzę kościoła. Rządził długo i skutecznie, a jego panowanie przyniosło Polsce i Litwie stabilność. To właśnie on zapewnił trwałość dynastii Jagiellonów, która miała ogromny wpływ na historię całej Europy Środkowej. I tutaj Zofia jako matka miała niezaprzeczalną rolę. Jej wsparcie, mądrość polityczna i wyczucie sytuacji sprawiły, że udało się jej zachować ciągłość władzy w tym trudnym okresie. Zofia zmarła w 1461 roku, a jej dziedzictwo przetrwało w losach jej potomków. Choć nie była władczynią w sensie formalnym, to jej wpływ na rozwój dynastii Jagiellonów na politykę Polski i Litwy był nieoceniony. Dzięki niej dynastia Jagiellonów stała się jedną z najpotężniejszych w Europie, obejmując wpływy w Polsce, Litwie, Czechach, Węgrzech i innych państwach regionu. Jako matka Władysława III i Kazimierza IV została nazwana Matką Królów. To jej synowie i wnukowie będą rządzić królestwami europejskimi. Zofia Olszańska była kobietą, która zdołała nie tylko utrzymać swoją pozycję w trudnych warunkach politycznych, ale również zapewnić sukcesję i stabilność jednej z najpotężniejszych dynastii w historii Europy Środkowej. Jej życie to fascynująca opowieść o politycznych ambicjach, trudnych decyzjach i matczynym oddaniu. Mam nadzieję, że opowieść o Zofii Olszańskiej przybliżyła Wam kolejną, nieco mniej znaną, ale niezwykle ważną postać z dziejów Polski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.